Zrobimy zdjęcie. Niech się pani uśmiechnie. O, za mocno, troszkę mniej. O, dobrze. Teraz z drugiego boku zrobimy retusz, żeby był delikatny, żeby zdjęcie wyglądało naturalnie. Dlatego tak lubię do pani przychodzić, pani Bożenko. Pani to dba o każdy detal, jak mało kto dzisiaj. Dziękuję, ale pani jest z mniejszości. Zrobimy jeszcze z profilu i wybierzemy Dzień dobry. to lepsze. Pismo mam Dzień dla dobry. pani. Dzień dobry. Co tam znowu? To od komornika. Och, od Chyba ma pani komornika? kłopoty, pani Szalińska. Ojej, podpisać? W którym miejscu? Proszę bardzo. Dziękuję O, panu. dziękuję ślicznie, do widzenia. Do widzenia. Co tam znowu? Potem poczytam. Dziś w odcinku komornik rozpoczyna postępowanie egzekucyjne wobec właścicielki zakładu fotograficznego. Proszę pana, 200 zł za tę komodę? Pan chyba na głowę upadł. Niech mi pan pomoże, oni mi chcą wszystko zabrać. Nie pańska sprawa. A teraz już jest. Grozi mi pan? Lombard odwiedza wojująca feministka. Pani musi przyjść na spotkanie nasze. Dziś wieczorem. Front wyzwolenia kobiet? Pani naprawdę ślepo wierzy w to, co pani wmawiają. Ale my panią uratujemy przed mężczyznami. Mariusz spotyka się z tajnym informatorem. Zaraz, a co ty sobie wyobrażasz? Że Polska wywoła wojnę z Rosją i odbije więźniów, bo ty chcesz sobie wić rodzinne gniazdko? To tak nie działa. Dopiero 6:30. Julka jeszcze śpi. No tak, ale ja mam rozmowę o pracy i chciałam się przygotować. Zmieniasz pracę? No tak, chciałam przynajmniej spróbować. To nic mi nie powiedziałeś. No bo nie było okazji. A ty dowiedziałeś się czegoś o moich rodzicach? Staram się. Myślałam, że stać cię na więcej. Naprawdę robiłem co mogłem, żeby dowiedzieć się czegoś o rodzicach Olgi, ale sytuacja była o wiele bardziej skomplikowana, niż jej się wydawało. Niestety nie byłem cudotwórcą. A, dzień dobry. Jest pani naszym pierwszym klientem. Dzień dobry, a czy to dobrze, czy źle? To bardzo dobrze. Z czym pani przychodzi? Mam tu taką starość, starsza ode mnie. Jeśli równie sympatyczna, to na pewno będziemy zainteresowani. O, za wcześnie na komplementy, bo się mogę okazać wredną zołzą. Nie sądzę. Znam się trochę na ludziach. A to co pani tam dla nas ma? To jest aparat mojego ojca. Uczył mnie pierwsze zdjęcia robić, to unikat. Bardzo ładny, zadbany. Wie pani jeszcze futerał? Rzadko się zdarza. Jeszcze mam bardzo dużo takich aparatów do sprzedania. Nie mogłam ich tu dzisiaj dostarczyć. A skąd pani ma tyle tych aparatów? A prowadzę zakład fotograficzny, najstarszy w tym mieście, przy Browarnej. A to ja chyba wiem gdzie. Nie kojarzę. No nie możecie wy młodzi kojarzyć, bo nie przychodzicie do mojego zakładu. Dlatego mój zakład upada i muszę się wysprzedawać ze wszystkich moich pamiątek. Przykro mi. Niech pani nie będzie przykro. Takie życie. Proszę pani, będziemy zainteresowani. Jeżeli pani chce, mogę z panią teraz pojechać. Oczywiście, jeżeli ma pani czas. Mam, oczywiście, że mam. Czym wcześniej, tym lepiej. Znakomicie. No co, Angela, ja pojadę z panią i wrócę, zanim się zacznie ruch jakiś. Dobra? Jasne, ja sobie tutaj wszystko na spokojnie ogarnę. Pojechałem. Pojechałem, bo ciekawił mnie jej stary zakład fotograficzny. A aparaty, które miała do sprzedania, mogły mieć niemałą wartość. No powiem pani, że ma pani tu prawdziwe skarby. Wszystkie na chodzie?
tak. Tam mam ciemnie, powiększalnik i inne odczynniki. A można zobaczyć? Proszę bardzo. Robię nawet retusz, jeśli jest na to potrzeba, ale zazwyczaj jest. Wie pan, ludzie są próżni z natury. Lubią wyglądać ładnie na zdjęciach. A no tak, to prawda. I co, i wszystko pani sama robi? Tak, kiedyś chciałam przyjąć ucznia, ale nie wyszło. Nie było chętnych? Młodzież teraz chce pracować na nowoczesnych sprzętach. Przyszli nawet kiedyś ze swoim, ja im udostępniłam tylko miejsca, ale szybko uciekli, bo klientów nie było. A szkoda, bo mogliby się dużo nauczyć. Wie pan, młodzież nie rozumie, że nie chodzi o pstrykanie 1000 zdjęć jak popadnie. Sztuką jest zrobić jedno zdjęcie, mając tylko na to właśnie jedną szansę. Tak. A długo pani się tym zajmuje? Od zawsze, całe życie jestem związana z fotografiką. Jak mój nieżyjący ojciec, dziadek, którzy prowadzili ten zakład przede mną. Tutaj? No tu kiedyś stała kamienica, ale ją zburzyli, wybudowali blok nowy i taką mi ciupę zostawili. A widzi pani, czasami trzeba się dopasować, niestety. Staram się, żeby było nowocześnie i jak mogę, ale trudno, nie da się, muszę chyba odejść. To jest pani zdjęcie? Tak, dawniej publikowano ich bardzo dużo. Nawet w kraju rad drukowali moje zdjęcia. Pani Bożena odsłoniła przede mną kawał swojego życia. Ale widać było, że jej atelier czasy świetności miało już za sobą. I proszę bardzo, pańska kosiarka. Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko proszę mi tu podpisać pokwitowanie. Okej, i formalności. Oczywiście. Proszę bardzo. Dobra, zgadza się. To proszę wyjść tymi drzwiami, będzie panu łatwiej. Pomogę panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Mam pralkę do sprzedania, weźmie pani? Jeśli działa, to jasne. No pewnie, że działa, tylko jest w samochodzie i trzeba ją przynieść. Dobra, to Pomoże mi pani? To może lepiej poczekajmy na kolegę. Jest na mieście na wycenie, ale powinien zaraz wrócić. Ale same damy radę. Z 3. piętra ją znosiłam. Sama? Nie, z koleżankami. Ale wie pani, tutaj chodzi o zasadę. Nie do wszystkiego potrzebujemy mężczyzn. Ale wie pani, jednak czasem się przydają. No właśnie tak nam próbują wmówić. A co, my nie damy rady z pralką czy jakąś inną lodówką? Ale wie pani, nasz czas też jest bardzo cenny, a im to chyba jednak szybciej idzie. No może, ale czy nie lepiej pozostać niezależną? No, wie pani, ale jednak was było 3, a my jesteśmy tylko 2, więc może jednak poczekajmy na kolegę. Żeby potem pani mówił, jak tutaj jest niezbędny i że bez niego to sobie pani nie radzi. No powinna mieć pani więcej ambicji, naprawdę. No dobra, spróbujmy. No. Nie chciałam wyjść na słabe łóżka, więc się zgodziłam. Ale i tak uważam, że bez sensu jest pchać się do robienia rzeczy, które facet może zrobić lepiej. Proszę mi powiedzieć, dlaczego pani chce się tego wszystkiego pozbyć? Ach, mam długi, to już koniec, nie pociągnę dłużej. Może zostawi pani część, a na pozostałym sprzęcie będzie pani pracować. Ach, dzisiaj ludzie nie przychodzą sobie robić porządnych zdjęć. No tak, automaty, fotobudki. Tak, na szybko i byle jak, plastikowe zdjęcia. A to prawda, dzisiaj mało kto przywiązuje wagę do jakości. Niestety. A ja tak nie chcę. Nie potrafię, dlatego muszę odejść. Przykro mi to słyszeć. Dobrze, to co? To ja zabiorę te wszystkie sprzęty do Lombardu i jutro rano dokończę wycenę, dobrze? No dobrze. Przykro było patrzeć, z jakim żalem pani Bożena rozstawała się z tymi aparatami. No, dla niej były bezcenne, ale no, niestety rynkowo nie przedstawiały tak dużej wartości, jak się spodziewałem. No i widzi pani, jak nam świetnie idzie? Bo najgorzej to było wyciągnąć ją z samochodu. Tak, ale za jaką cenę? Zbity palec będzie mnie bolał chyba przez tydzień. Strasznie mi przykro. Ale może być pani z siebie dumna.
Zachowała pani swoją niezależność. No nie jestem przekonana. A tak właściwie to dlaczego pani sprzedaje pralkę? W geście protestu. Ja nie będę więcej prać skarpetek swojego męża. No ale wie pani, że w ten sposób swoich rzeczy też pani nie upierze? Nie, ja wszystko przemyślałam. Na dole w budynku mamy pralnię, więc sobie poradzę. Aha, i tak będziecie osobno biegać do pralni. A czemu nie? No bo to bez sensu, przecież rzeczy się wrzuca do pralki razem, no i pralka pierze. Ale tu chodzi o zasady. No, pani jest totalnie zindoktrynowana przez mężczyzn. No jest. Okej. Dałam za tę pralkę 300 zł, ale nie rozumiałam tej kobiety. Ja też czasami miałam dosyć, ale są granice zdrowego rozsądku jakieś, chyba. Ej, no co ty wyprawiasz? Dlaczego nie poczekałaś na mnie? No, A, żebyś mi potem zostaw. wypominał. Tak. No co ty mówisz? Gdzie ci wypominam? Nic, tylko tak gadam. To może faktycznie zdejmij tą pralkę, bo chyba nie dam rady. Dobrze być niezależną kobietą, ale czasem mężczyznom trzeba pozwolić być mężczyznami. No, chyba ma pani rację. I jak tam? Dogadaliście się? Dogadaliśmy się. No to ja przygotuję umowę. Mogę prosić panią o dowód osobisty? Proszę bardzo. Okej. Daliśmy pani Bożenie za te sprzęty tyle, ile mogliśmy. Mieliśmy nadzieję, że ta gotówka wystarczy na pokrycie długów, o których mówiła. Dzień dobry. Wiktor Kruszak, komornik. Dostała pani moje pismo? Tak, właśnie dostałam. A gdzie są wszystkie pani sprzęty? Co pani z nimi zrobiła? Ukrywa je pani? Ja tu nic nie ukrywam. Po prostu sprzedałam. Proszę. Tu ma pan 1500 zł na uregulowanie moich długów. Chcę być w porządku. Nie miała pani prawa tego robić. Słucham? Nie rozumiem. Jak to nie miałam? Przecież to moje rzeczy sprzedałam, żeby uregulować dług. Decyzją sądu te rzeczy nie należały już do pani. A poza tym, skąd mam wiedzieć, że to jest wszystko, co uzyskała pani ze sprzedaży? Proszę bardzo, tu jest pokwitowanie z Lombardu. Proszę sobie sprawdzić. Proszę. Nie miała pani prawa tego robić. Poza tym 1500 zł to i tak za mało. Ale ja tu już nic wartościowego nie mam. Wie pani, wszystko ma jakąś wartość. Proszę już więcej stąd nic nie wynosić. To wszystko jest już moje. Proszę zobaczyć, jakie jest piękne. Bardzo jest ładne, tylko że my nie przyjmujemy ubrań. Ale to nie jest ubranie, to jest futro z norek. Prawdziwe. Proszę dotknąć. O, widzi pani? Koleżanka ma uczulenie. Proponuję, że pani to zaniosła gdzieś do jakiegoś sklepu z odzieżą. Używaną. Sam pan jest używany albo nieużyty. Co? Ja jestem nieużyty? Dzień dobry. Dzień dobry. Wiktor Kruszak, komornik. Bożena Szalińska nie miała prawa nic u was sprzedawać. Tu jest pismo z sądu. Po pierwsze, niech się pan uspokoi, dobrze? A po drugie, jest pan w błędzie. Żądam wydania tych rzeczy. Proszę pana, wszystkie aparaty nabyliśmy legalnie i nie może pan już nic zrobić w tej sprawie. Ja mogę panu pokazać dokumenty. Więc proszę dochodzić pieniędzy od pani Bożeny. Jeszcze pożałujecie. Kurczę, powiem ci, że nie lubię komorników. Komornik nic na nas nie miał. Ale zaniepokoiła mnie ta jego wizyta. Dlatego postanowiłem pojechać jeszcze raz do pani Bożeny, żeby z nią to wyjaśnić. Cześć Angela, słuchaj, mogłabyś mi podać adres pani Bożeny? Tak, tej zakładu fotograficznego. Powinien być w papierach gdzieś. Dobra, to wyślij SMS-em.
No, hejpa. Zacząłem się martwić o panią Bożenę, bo wyglądało na to, że ma poważniejsze kłopoty niż myśleliśmy. Musiałem dowiedzieć się, o co chodzi. Dzień doberek. Dzień dobry. Już się panem zajmuję. Słucham. Chciałem wykupić konsolę. Tutaj proszę umowa. A tutaj kaska. Okej. Konsola jest na zapleczu, zaraz przyniosę. Dobra, okej. Dzień dobry. Proszę bardzo, pańska konsola. Dzięki. O, to pani. Bo ja musiałam wrócić, bo pani jest naprawdę warta, żeby panią wyzwolić z sideł patriarchatu. A ja nie jestem w żadnych sidłach. No tak się tylko wydaje. A tkwi pani w nich i nawet o tym nie wie. Oni są właśnie tacy sprytni. Przesadza pani. Proszę to podpisać. A znowu pani tutaj jest sama. A kolega to się panią nie wysługuje? Proszę pani, kolega pracuje w terenie. Oni są świetni w wymówkach. Pani to chyba najchętniej w imię tego równouprawnienia poszła na budowę pracować, co? Powodzenia życzę. A pewnie. I byłabym lepsza niż niejeden facet, bo wiem, co to jest odpowiedzialność. Trudne słowo, prawda? Proszę pani, nie każdy mężczyzna to jest nierób lub nieudacznik. Nie? A jak pan sobie będzie na tej konsolce śmigał, to kto panu obiadek przygotuje? A niech się pani odczepi. Żegnam. Ja właśnie o tym mówię. Proszę pani, nie wszyscy faceci są tacy sami. Pani musi przyjść na spotkanie nasze. Dziś wieczorem. Front wyzwolenia kobiet? Pani naprawdę ślepo wierzy w to, co pani wmawiają. Ale my panią uratujemy przed mężczyznami. Ta kobieta była nawiedzona i nie zamierzałam tam iść. Chociaż w niektórych kwestiach miała rację. Nawet szef nigdy nie prosi o zrobienie kawy Mariusza. Zawsze mnie. Panowie, błagam, nie zabierajcie mi wszystkiego, co mam. Co tu się dzieje? Zajęcie komornicze. Ale ja muszę ściągnąć jakieś pani zaległości. Proszę pana, 200 zł za tę komodę? Pan chyba na głowę upadł. Przecież to jest antyk, wart co najmniej 1000 zł. Znalazł się święty lichwiarz. Niech mi pan pomoże, oni mi chcą wszystko zabrać. Pańska wycena jest skandaliczna. Nie pańska sprawa. A teraz już jest. Grozi mi pan? Jeszcze nie. Dosyć tego. Dzwonię na policję. Nie woliście dogadać? Niby jak? W końcu udało mi się przekonać tego komornika, że też skorzysta na mojej pomocy. On był uparty. No, ale ja bardziej. Miałem silniejsze argumenty. Ten serwis kupiłam 30 lat temu za pierwszą nagrodę w konkursie fotograficznym. To jest czysta porcelana. I pan To jest zobaczy. bardzo piękne, tak, ja wiem, tylko pan, ja muszę sprawdzić w internecie ceny. Albo lepiej, może zadzwonię do koleżanki. O. W zeszłym tygodniu mieliśmy bardzo podobny w Lombardzie. Cześć Angela, słuchaj, mogłabyś mi sprawdzić cenę tego serwisu? No, tego, który facet przyniósł. W zeszłym tygodniu, tak. Taki biały ze złotym. Ile? Dobra, dzięki. A słuchaj, a wychodzisz już? Nie, no dzisiaj nie zdążę. No to się zobaczymy. No, jutro. Dzięki, cześć, pa. To ile pan wyceni? Za serwis i srebrne sztućce mogę dać pani 1000 zł. Za komodę drugi 1000. I telewizor też pan może zabrać. Telewizor. No okej, to z telewizorem to będzie jakieś 2500. Wciąż za mało. Proszę pana, z pańskiej wyceny to nie wynikała nawet 1/4 tego, więc lepiej niech pan milczy. Ja tylko wykonuję swoje obowiązki. I z tego pan ma wielką satysfakcję. Pani to niech lepiej już się zamknie. Może grzeczniej trochę, dobrze? Pani Bożeno, a ma pani może jeszcze jakąś biżuterię? Tak, mam.
Mam, ale nie mogę oddać, bo to jest po mężu, który zmarł kilka lat temu. To jest moja pamiątka. Nie oddam. No, odzyska pani, spokojnie. To jest tylko w zastaw, żeby spłacić tego tam. Dobrze, to zaraz przyniosę. Nie rozumiem, czemu pan się tak w to angażuje. Jakiegoś szczególnego interesu nie da się na tym zrobić. W przeciwieństwie do pana jestem jeszcze człowiekiem. To wszystko, co mam. No, zobaczymy. Bardzo ładnie to wygląda. Super. Super. Dobra. Co tam pan zapisuje? Chcę zobaczyć, nie dam się oszukać. Proszę bardzo. Na wycenę biżuterii potrzebuję jeszcze trochę czasu, a telewizor i komodę wezmę jutro rano. Jeśli jutro nie dostanę pieniędzy, podam pana do sądu za utrudnianie wykonania decyzji sądu. Spokojnie, proszę pana. Widzimy się jutro rano, tutaj. Zawiozłem rzeczy pani Bożeny do Lombardu, żeby z samego rana zająć się wyceną. A potem zająłem się własnymi sprawami. W drodze do domu Mariusz umówił się ze swoim informatorem. Liczył na jakieś wiadomości w sprawie rodziców Olgi. Robię co mogę, ale nikt nie chce puścić pary z gęby. A przecież miałeś jakieś swoje źródła, nie? Miałem, ale wyschły. To znajdź inne. Zaraz, a co ty sobie wyobrażasz? Że Polska wywoła wojnę z Rosją i odbije więźniów, bo ty chcesz sobie wbić rodzinne gniazdko? To tak nie działa. No dobrze. Odezwę się, jeśli będę coś wiedział. Niczego się nie dowiedziałem. Mówią, że brak wiadomości to dobra wiadomość, ale obawiałem się, że w tym wypadku mogło być inaczej. To pochwal się, z czego dostałaś tę piątkę. No, z polskiego. Tak? Ale co za wypracowanie, czy za co? Za ortografię? Ortografia. Cześć. Cześć. A co ty taki ponury? A miałem dzisiaj zły dzień. A tobie jak minął dzień? Świetnie. Dostałam pracę w biurze podróży. Tak od razu? No a czemu nie? Powiedzieli, że świetnie się do tego nadaje. W ogóle mam już pierwsze zadanie wyjazdowe. To praca ogólnie będzie się wiązała z częstymi wyjazdami. No ale co, nie cieszysz się? No, nie chodziło mi o to, żeby cię przez cały czas nie było w domu. Kiedy jedziesz? Spokojnie, dopiero za 3 dni. Nie martw się, tato. Jakoś sobie poradzimy. No pewnie, że sobie poradzimy. Nie podobała mi się ta nowa praca Olgi. I do tego dziwne mi się wydało, że nowego pracownika tak szybko wysyłają w delegację. Mariusz przyjechał do Lombardu na kilkadziesiąt minut przed otwarciem, żeby wycenić zastaw pani Bożeny. Cześć, a co ty wcześniej jesteś? Cześć, wiesz, chciałem dokończyć wycenę tych rzeczy. Ale piękne. No, to jest prezent od męża pani Bożeny. Miała łzy w oczach, jak to oddawała. Miał świetny gust. No. O Boże, znowu ona. Co to za imię? A, taka od pralki. Dzień dobry. Dzień dobry. No i dlaczego pani nie przyszła? Nie miałam czasu, przykro mi. Pewnie się pani musiała zająć domem, prawda? Mężem, dziećmi. Pani jest niewolnicą we własnym domu, ale naprawdę nie musi pani. Proszę pani, mój mąż jest chory i muszę się nim zajmować. To jest normalne. Mężczyzna to ma 37 stopni gorączki i jest umierający. Proszę pani, jeżeli nie ma pani żadnego interesu w Lombardzie, to prosiłbym, żeby pani wyszła, bo trochę pani przeszkadza w pracy. A ja sobie wypraszam. A może ja coś właśnie chcę załatwić? Czy mogę pani pomóc? I panią też tak traktuje. O Boże, jest znacznie gorzej niż ja myślałam. Pani się boi mówić. Ale ja się pana nie boję, więc nie będzie mi pan mówił, co ja mam robić. Proszę pani, jeżeli sama pani nie wyjdzie, będę zmuszony użyć siły. I co? Pobije mnie pan? Nie, ale wyniosę. Proszę mnie zostawić, co to za bezczelność jest? Mariusz, nie za ostro? Nie no, nie dałaby ci spokoju przez pół dnia, no.
A wiesz, ja muszę jechać do pani Bożeny. A, wysługujesz się mną. Uczepiła się mnie ta baba jak grzyb psiego ogona. Jestem za tym, żeby kobiety miały równe prawa, ale ja miałam inne problemy. Długo pan kazał na siebie czekać. Licznik panu bije? Obiecałem, że będę, jestem. Pani Bożeno, więc tak, za biżuterię, biżuterię wyceniłem na 6 000, to pod zasadę 3 000. Za telewizor, komodę, serwis, wszystkie inne przedmioty, które wczoraj wzięliśmy, razem będzie 10 000. Zgadza się? Pokrywa wszystkie zobowiązania pani Bożeny? Na razie tak, o ile nie narobi nowych długów. To poprosimy o pokwitowanie. No, oczywiście. Za kogo pan mnie ma? Nawet nie chce pan wiedzieć. No, a panią proszę o podpisanie umowy z Lombardem. Ja tylko wykonuję swoją pracę. Do widzenia. Do widzenia. Nie wiem, jak panu dziękować. Naprawdę żaden problem. Też tylko wykonuję swoją robotę. Więc tak, transport zamówiłem, wszystkie rzeczy przewieziemy do magazynu i pani za jakiś czas je wykupi. Wykupię. Dobrze. A proszę mi powiedzieć, ma pani jakąś rodzinę? Mąż mi zmarł parę lat temu, a syn, szkoda gadać. Nie pomaga pani? Mieszka w Hamburgu i tak, jakby go w ogóle nie było. Proszę pana, zjadłby pan szarlotkę upiekłam? Szarlotkę? Pani Bożeno, trafiła pani. Uwielbiam szarlotkę. To ja już idę, przyniosę panu. Zaintrygowało mnie to, co pani Bożena powiedziała o swoim synu. Kryła się w tym jakaś tajemnica, a poza tym, no, żal mi było tej kobiety. Chyba była bardzo samotna. To dziękuję bardzo i zapraszam do nas. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pani co? Moja żona chyba tutaj wczoraj sprzedała pralkę. O, tą pralkę. A tak, zgadza się. No i świetnie, chciałem ją odkupić. Jasne, tylko cena się zmieniła. Jak to się zmieniło? Na ile? 600. 600? Przecież to 2 razy tyle. Ale to i tak dużo taniej niż nowa w sklepie. Dużo taniej, dużo taniej. Ja pierniczę. Wszystko przez jej ostatnie pomysły. Trafiła w łapy tych cholernych feministek i jej się w głowie poprzewracało. No tak, pańska żona ma dość radykalne poglądy. Radykalne? Radykalne to mało powiedziane. Wszystko jest na nie. Ja jej w życiu krzywdy nie zrobiłem. A w związku przecież to normalne, że raz bierze facet, raz kobieta. A pan jak często robi pranie? No często. No ale jak często? No raz w miesiącu. No to się pan nie przemęcza. Ale ja ciężko pracuję. A żona nie pracuje? Żona chodzi do pracy dla przyjemności. Aha, a zakupy kto robi? No razem robimy, ale co mi pani tak przypytuje? No sam się pan zaczął tłumaczyć. Dobra. Proszę te 600. Proszę. A pomoże mi pani jakoś? A sam pan sobie nie poradzi? Przecież ja nie jestem mieśniakiem, żebym się targał z taką pralką sam. Tutaj jest platforma na kółkach, to może pan skorzystać. Aha, no świetnie. Ach, te babskie. Dobrze, że ja jestem Zasady. mięśniakiem. O, z pani to przynajmniej porządna kobieta. Dzięki. Proszę bardzo. Mężczyznom często się wydaje, że ich praca jest dużo ważniejsza i cięższa niż praca kobiet. Wracają do domu tylko po odpoczynek. No ale pranie, sprzątanie czy zakupy same się nie zrobią. O, cześć. I jak tam? Udało się? No tak, wiesz, na razie pani Bożena ma spokój z komornikiem. No to dobrze. A wiesz, a te jej rzeczy to są naprawdę piękne. No, na przykład ten serwis, prawie że nieużywany. Pewnie był wyciągany tylko na niedzielne, rodzinne obiady. No to wiesz, to chyba kiedyś, bo teraz to ona jest sama. Nie ma nikogo. No co ty? No to przykre to. To pewnie ten zakład to była jej jedyna radość. Tak, pomyślałem sobie, że może poszukam jej syna. Ona nie chciała o nim mówić, ale natąknęła, że mieszka w Hamburgu.
A jak zamierzasz go znaleźć? A wiesz, mam swoje sposoby. No to ja chyba nie chcę wnikać. Czułem, że bez czyjegoś wsparcia pani Bożena znowu wpakuje się w kłopoty. Polubiłem ją i nie chciałem zostawiać samej. Poza tym robiła świetną szarlotkę. Mariusza, zostajesz jeszcze? Bo ja chciałam iść do domu. Znalazłem go, zobacz. Kogo? No, syna pani Bożeny. Ma firmę w Hamburgu. O, świetnie, jest telefon. To co, to zostać z tobą? Nie ma potrzeby. To jeszcze trochę potrwa. Możesz lecieć do domu. Dobra. Ja to załatwię. No to do jutra. Cześć, pa. Cześć. Okazało się, że syn pani Bożeny nic nie wiedział o jej kłopotach. No więc mu opowiedziałem. Tylko tyle mogłem zrobić, a reszta należała do niego. 2 dni później syn pani Bożeny przyleciał, żeby zająć się sprawami matki. Ludwik, co ty tutaj robisz? Mogę wejść? Co za pytanie, synku? Dzień dobry, mamo. Dzień dobry. Dowiem się wreszcie, po co przyjechałeś. Przyjechałem. No, człowiek z Lombardu powiedział, że masz bardzo poważne kłopoty. Mamo, jak mogłaś mi nic nie powiedzieć? Nie? Bo ciebie ten zakład nic nie obchodzi, ty masz swoje sprawy. Mamo, ty mnie obchodzisz. Ty jesteś dla mnie najważniejsza. Ja to ten zakład, a ty nie chciałeś go ze mną prowadzić. Mamo, ja mam po prostu inne pasje, inny zawód. Jestem inżynierem i też kocham swoją pracę. I tego się trzymaj, tu już nic nie zmienisz. Dzień dobry. Dzień dobry, nazywam się Ludwik Szaliński. Z panem rozmawiałem przez... Tak jest, tak. Bardzo dziękuję, że pan do mnie zadzwonił. Chciałbym wykupić rzeczy osobiste mamy i pamiątki rodzinne. Mama mówiła, że bardzo jej pan pomógł. Jestem niezwykle zobowiązany. Myślę, że sama sobie nie poradzi z tymi długami. Zdaję sobie z tego sprawę, no dlatego przyjechałem, załatwię wszystko, pokryję wszelkie należności. No. Co ze sprzętem fotograficznym pana mamy? Nie, tego nie chcę. Nie. Zresztą zdaje się, że on już jest sprzedany. Owszem, ale zawsze możemy się umówić na procent, tak jak pod zastaw. Wiecie państwo, to nie jest kwestia pieniędzy. Ja po prostu nie chcę tego wykupywać. Mama sobie z tym nie poradzi. Przecież to już dzisiaj jest zupełnie nierentowne. Ale co pańska mama będzie robić bez tego zakładu? Wiem, może wreszcie odpocznie. No. Od śmierci ojca namawiam ją, żeby przyjechała do mnie, zamieszkała z nami w Hamburgu. Ale ona nie chce. Tylko wie pan, starych drzew się nie przesadza, a bezczynność będzie dla niej straszna. To zwykle oznacza szybki koniec. Ale że niechże mnie pan nie straszy, no to co ja mam robić w tej sytuacji? No przecież ja nie mogę dokładać do tego interesu. No. A te wszystkie jej te zdjęcia, te aparaty, przecież to się nadaje co najwyżej do muzeum. A wie pan, że to jest dobra myśl? To jest bardzo dobra myśl. Zakład pani Bożeny był anachroniczny i nierentowny jako biznes. Ale jako muzeum mógł się okazać strzałem w dziesiątkę. Postanowiłem z tą sprawą zwrócić się do Lolka. No dobra, rozumiem. No, dzięki, to na razie. Hej. I co Lolek powiedział? No, powiedział, że Adek zafundował mu wilczy bilet i w muzeum nic nie załatwi. No to słabo. Ale podsunął pomysł, żeby porozmawiać z Kazimierzem. Przecież on zna wielu ludzi w urzędzie miasta. Ale pan naprawdę myśli, że z tego zakładu można zrobić muzeum? Proszę pana, że zakład pana mamy to jest dziedzictwo kulturowe miasta. Sam zakład istnieje od przedwojnia. Warto spróbować. No. Ja wiem, może to rzeczywiście jest jakiś pomysł, może warto pójść tą drogą. To jest dobry pomysł, nie zaszkodzi. Dobrze, no. Syn pani Bożeny wykupił jej rzeczy osobiste, a ja zadzwoniłem do Kazimierza, który obiecał zająć się sprawą. Sprzęt fotograficzny na razie został u nas. No jak pani mogła? O co pani chodzi? Naraziliście mojego męża na straty. My? Sprzedała mu pani pralkę znacznie drożej niż ja pani. Takie jest prawo rynku, proszę pani. A co pan mi tutaj z prawem rynku wyjeżdża? Ja nie z panem rozmawiam? Proszę pani, pani się zgodziła na cenę, którą ja pani zaproponowałam, no i pani mąż też. Ale pani mu nie dała wyboru. I narzuciliście taką marżę, że to jest zdzierstwo.
Wie pani co, sama sobie pani jest winna. Trzeba było powiedzieć mężowi, że nie będzie pani prała jego skarpetek i po prostu zostawić pralkę w domu. Pani to jest niewdzięczna. Ja tutaj z sercem przychodzę pomóc, chcę ratować. A co pan robi? Co pan robi? Ratunku! Ostrzegałem, że panią... Proszę mnie zostawić! Ratunku! Ratunku! Tego już było za wiele. Dobrze, że Mariusz się jej pozbył. Miałam nadzieję, że skutecznie i na długo. Olga szykowała się do wyjazdu w delegację z nowej pracy. Była bardzo podekscytowana. Widzę, że już przebierasz nogami do tego wyjazdu. O której będzie taksówka? Za chwilę. Nie, no po prostu cieszę się, że udało mi się tak szybko zmienić tę pracę. A wy tu sobie poradzicie? Dlaczego mamy sobie nie poradzić? No nie wiem, tak tylko pytam. Julka, opiekuj się tatą, dobra? Spoko. Będziemy jeść codziennie pizzę na obiad. Julka! Oj, żartuję, spokojnie. No dobra, chyba wszystko. Pomóc ci? A, chyba dam sobie radę. O, taksówka już czeka. Dobra. No to buziak. Pa. To co, kanapki do szkoły? I do pracy. No. Mama kazała mi się tobą opiekować. To zrobimy je razem. Nie podobała mi się ta nowa praca Olgi, ale za to cieszyłem się na czas spędzony z Julką. Coraz lepiej się dogadywaliśmy. Mariusz, za ile to wystawić? Daj za 100. Powinno pójść chyba. Cześć, Kazimierz. Mariusz, no i co z tą twoją fotografką? Czekam tutaj z szefem Wydziału Kultury z Urzędu Miasta, a tu wszystko pozamykane jest. O kurczę, to już jesteście? No tak, no. A na co tutaj czekać? Dzwoń do niej, żebym tutaj oczami nie świecił. Dobra, już dzwonię. Kurczę, słuchaj, Kazimierz się uwinął jak błyskawica. Muszę zadzwonić do tego pana Ludwika już. No to co, wygląda na to, że się jednak uda z tym zakładem. No. Zadzwoniłem do pana Ludwika i powiedziałem co i jak. No i żeby jak najszybciej pojechali do zakładu. Byli bardzo zaskoczeni, że tak szybko dało się coś zdziałać. O, no widzi pan. Ja myślę, że wizerunkowo to może być świetna sprawa dla urzędu. Stary zakład fotograficzny, a w dodatku jeszcze czynny. No to jest możliwe. Damy pani czynsz na preferencyjnych warunkach z rezerwy na kulturę. Nie wypaliły nam 2 projekty, więc pieniądze są. O, brawo, no widzi pani? No ale nie można mieć żadnych zaległości finansowych. Oczywiście ja się tym wszystkim zajmę. Jak się chce, to wszystko jest możliwe. A jeśli skorzystacie z opcji wolontariatu, to jeszcze dostanie pani asystenta. To wtedy to już na pewno sobie dam radę. O, dziękuję panu, że się pan zajął tą sprawą. Nie ma za co. No widzi pani, pomogłem pani Bożenie, bo doskonale rozumiałem, że starsi ludzie muszą czuć się potrzebni. Nie wyobrażałem sobie takiej sytuacji, żebym nie miał nic do roboty. O, widzę, że chyba się udało. Powoli zaczyna się udawać. No ale skoro pan odkupuje sprzęt, no to chyba jest nadzieja. Oczywiście, co? Tak jak się umawialiśmy. Prowizja jak pod zastaw. Tak, 1650 zł plus 50 za przechowanie. I pańska mama będzie dalej prowadzić zakład? Tak, no wszystko na to wskazuje, chociaż muszę powiedzieć, że sporo mnie to kosztuje. No tak, ale to jest w końcu pańska matka. Wie pan, ten zakład to jest całe jej życie. I to jest bezcenne. Poza tym, jeżeli miasto przejmie patronat nad zakładem, to myślę, że zwróci panu część kosztów. Na pewno dostaniecie jakąś dotację. Może z Unii? I wyjdzie pan na swoje. Nie, no oczywiście, że macie państwo rację. Ostatecznie pieniądze to nie wszystko. Najważniejsza jest mama, a nią inaczej nie da się zaopiekować. Będzie miała po co wstawać z łóżka. Tak, ja bardzo, naprawdę bardzo państwu dziękuję za tę pomoc. Drobiazg. To co? Aha, pokwitowanie. Pokwitowanie. I co, pakujemy. Dobra. Cześć dziewczyny. Hejo. O, Marysia, cześć. Co ty tutaj robisz? No, to przyszłam. Bo zawsze po szkole chodzimy do Marysi, a dzisiaj tata poprosił mnie, żebym przyszła tutaj.
No, a ja też bym chciała się załapać na niespodziankę. A niespodziankę? Jaką niespodziankę? A taką niespodziankę, że obiecałem dzisiaj Julci, że razem spędzimy dzień. Ale jak chcesz, możemy wziąć też Marysię z nami. Ty, to może ja też się załapię? Tak, tylko wiesz, ktoś musi pracować. A, to tak to sobie wymyśliłeś. Ty, to może ja powinnam była posłuchać tej wojującej feministki, co? Angela? Wynagrodzę ci to. Jasne. Chodź. Mamo, proszę, zgódź się. No proszę. Marysia. Proszę. No, a mam inne wyjście, leć. Dzięki. Na razie. Pa. Właściwie to cieszyłam się, że Marysia wyjdzie gdzieś z Mariuszem i Julią. Potrzebne były jej jakieś normalne rozrywki, a nie tylko siedzenie w domu z chorym ojcem i rodzinne konflikty. Mamo, ale ja muszę już wychodzić. Za 2 godziny mam samolot. Wiem, firma, żona, dzieci, ale ciasteczko jeszcze zdąży gdzieś. Mamuś, twojej szarlotki bym sobie nie odmówił. Będę teraz częściej przyjeżdżał. No i postaram się ogarnąć jakoś całe to muzeum. To jest twoje dziedzictwo, synku. Ja wiem, mamo, ale to nie znaczy, że ja też muszę pracować w zakładzie fotograficznym. No jak ty, dziadek czy pradziadek. No. Wyobraź sobie, że tobie ktoś kazałby teraz, nie wiem, pracować w banku albo gdzieś indziej zamiast fotografować. No i jak byś się czuła? Dobrze już, dobrze. Niedługo przyjadę z całą rodziną. Oni też powinni poznać to dziedzictwo. Być może któregoś wnuka zarazisz swoją pasją. Wspaniałe. Po prostu wspaniała. Cieszę się bardzo. Córeczko, co ty jeszcze nie śpisz? No, chciałam ci tylko powiedzieć dobranoc. Dobranoc. Mogę jeszcze chwilę z tobą posiedzieć? Pewnie. Szkoda, że tak długo cię nie znałam. Ale dobrze, że już przy mnie jesteś, tato. Ja też się bardzo cieszę, córeczko. W następnym odcinku klient próbuje oddać w zastaw nieprzeciętny przedmiot. Guzik. Tak, ale nie byle jaki guzik. Należał do Elvisa. Kobieta potrzebuje pieniędzy, żeby móc odwiedzić pracującego w Anglii męża. Mąż pracuje na Wyspach, a pani nie ma na bilet? Szef ma jakieś kłopoty, podobno chwilowe. Benia czuje się zdradzona przez Hofera. Nie spodziewałam się, że mi to zrobisz. Ale co? Że mnie zdradzisz. Zdradzisz? Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.